Dzisiejszy odcinek będzie brzmiał trochę tajemniczo. Porozmawiamy na temat trustów, bo już pewnie wiele osób słyszało, że jest coś takiego na temat ochrony majątku, ale mało kto wie, jak to działa w praktyce, jak można sobie tym pomóc. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiejszy kolejny odcinek serii z księgowym. Poruszymy temat trustu. Myślę, że będzie to nowy temat, którego nie widziałem jeszcze na polskim YouTubie na temat nieruchomości w UK, żeby ktoś to poruszał. Także dzisiaj mamy księgowego, który nam to trochę wyjaśni prostym językiem i dowiemy się więcej na ten temat. Jakbyś się mógł, Macieju, przedstawić dla osób, które nie widziały wcześniejszych odcinków z Tobą. Cześć, mam na imię Maciej Husakowski, jestem właścicielem biura księgowego Optima Creative. No i dzisiaj jestem u Michała, dziękuję Ci, Michał, za zaproszenie. Porozmawiamy właśnie na temat trustów. Jakbyś mógł prostymi słowami powiedzieć, co to jest trust? To jest taka skrzynka po prostu, do której wkładasz swój majątek i ktoś inny nim po prostu zarządza. Żeby móc to dobrze zobrazować, jest to coś w rodzaju ochrony majątku, aby Urząd Skarbowy czy Companies House później nie zabrał Tobie nieruchomości po Twojej śmierci. Trust zakładasz po to, żeby ochronić swój majątek też przed podatkiem od spadku. Tak? To jest też główna zasada. No i możesz trust potraktować jako coś w rodzaju swojej fortecy majątkowej. Okay. Nie jest to firma, spółka, która prowadzi działalność. Tak? Tylko to jest coś w rodzaju umowy między Tobą a osobami, które będą w tym truście, czyli na przykład Twoje dzieci, Twoja żona, kto dostanie w spadku później Twoją nieruchomość, kto będzie mógł nią zarządzać, kto będzie czerpał z niej zyski. Okay. Żeby Urząd Skarbowy, czy właśnie Companies House później nie zajęło tej nieruchomości, czy państwo, czy korona brytyjska po prostu jej sobie nie wzięła po Twojej śmierci. Czy ten trust działa jak spółka? No, nie do końca. To zależy, bo to też jest różnica między trustem, który zakładasz, który jest dokumentem, który tworzy prawnik, trust deed tak zwane. W HMRC trzeba trust zarejestrować, owszem, natomiast nie działa to jak spółka. Owszem, może prowadzić trust, może prowadzić ograniczoną działalność, ale nie jest to spółka. Spółkę można stworzyć, na przykład spółkę rodzinną. Więc wiele osób też może się wydaje, że trust jest taką spółką rodzinną, ale to jest różnica między trustem a spółką rodzinną, że spółka rodzinna może prowadzić wtedy działalność gospodarczą jak biznes, odprowadzać podatki, płacić corporation tax, w tej spółce właśnie rodzina prowadzi biznes, dzieci mogą być udziałowcami, natomiast w truście to trochę inaczej wygląda. Okej. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie, kto jest kim w tym truście? No to wyróżniamy trzy takie główne Osoby. Osoby albo Stanowiska. takie, można to nazwać stanowiska. Settlor to jest ta osoba, która tworzy trust i przekazuje do niego majątek. Czyli taki właściciel tego trustu, można by było to nazwać właścicielem tego trustu, założycielem, bardziej założyciel takiego trustu, twórca trustu, może tak. Trustee wyróżniamy kolejną osobę, która w tym układzie zarządza majątkiem według zasad tego trustu. No i to może być członek rodziny lub przyjaciel lub osoba zaufana lub też może być to solicitor, accountant albo firma trustowa, która też się takimi rzeczami zajmuje. Te profesjonalne firmy są trustowe, które wykonują tego typu usługi. No może też być oczywiście to settlor, który jest założycielem trustu, jeżeli trust na to pozwala, jeżeli to jest takie założenie trustu.
Okej. I to są wszystkie osoby? No i jeszcze jest beneficiary, czyli osoba, która z tego majątku będzie korzystać. Czyli mogą być to dzieci, może być to rodzina, tak. Może być to też jakiś wspólnik, przyjaciel, ktokolwiek będzie, kogokolwiek będziesz chciał zaprosić do korzystania z tego majątku. Czyli jak to jest właśnie z tym ochroną majątku, na przykład przy rozwodzie, długach albo śmierci? No to może dać pewną ochronę, ale to nie działa jak tarcza. Sądy mogą zajrzeć w każdej chwili w ten trust, jeżeli tylko powstał po to, żeby coś ukryć. Natomiast to jest takie zabezpieczenie majątku, w którym prawnik, który tworzy trust dla Ciebie, ten dokument Trust Deed, w tym dokumencie stwierdza właśnie, że kto będzie beneficjerem tego majątku, że na przykład masz dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale związałeś się z inną kobietą, z nową kobietą, z którą też masz kolejne dzieci, no i chciałbyś, żeby te dzieci z poprzedniego małżeństwa też skorzystały z tego trustu, bo to są Twoje dzieci i traktujesz je jak członków swojej rodziny. Natomiast przy drugim małżeństwie, to one już jakby tracą prawo do Twojego majątku według prawa takiego powszechnego. Natomiast jeżeli stworzysz trust, no to zabezpieczysz ten majątek dla tych dzieci. Okej. Natomiast przy rozwodach, tak, długach albo śmierci właśnie trust jest bardzo istotny, ponieważ zabezpiecza ten majątek, czy dla Twojej żony, czy dla dzieci. Tym bardziej jak wiele osób prowadzi działalności, na przykład wynajmuje nieruchomości na spółkach limited. Tak? Więc Bardzo podobnie, tylko ja jeszcze właśnie z mojego punktu widzenia to się wypowiem, bo ja trzymam nieruchomości na spółkach i teoretycznie moja partnerka nie ma do tego żadnego prawa, jakbyśmy mieli ślub i później rozwód, więc w tym wypadku spółki już są dobrym... Twoja partnerka, czy Twoja żona? No nie mam żony. No nie masz Więc żony, mówię, więc tylko partnerka. jakbym miał żonę i bym się z nią później rozwiódł, to i tak nie ma prawa do dostępu do moich spółek, jeśli nie ma udziałów. Po rozwodzie, przy rozwodzie by trzeba było to określić, tak? Znaczy, jeśli wchodzę do małżeństwa z moim majątkiem, Tak, to ona wtedy nie ma do tego prawa. Nie ma udziałów w spółce. Ale więc... dopiero później, jak spłacasz ten majątek, spłacasz na przykład kredyty, już później po ślubie, to już później od tego momentu jest dzielone to pół na pół. O ile nie masz właśnie na przykład rozdzielności majątkowej. Z tego co wiem, to tak jest w przypadku inwestowania na osobę fizyczną, a nie na spółkę. Bo spółkę to jest osobny podmiot, osobna firma i nie ma tutaj praw, dopóki nie ma udziałów. Więc w tym przypadku nie ma to nic wspólnego. No tak. Z doświadczenia, które ja wiem, bo znam kilka osób, które były w tej sytuacji i właśnie inwestowały na spółki podczas ślubu, po ślubie i później po rozwodzie nie mieli tutaj żadnych jakby obowiązków. Roszczeń. No to, ale trust na przykład to gwarantuje na przykład. Tak, nie? tylko jest mały wyjątek, bo nie wiem, jakby z twojej strony księgowej na pewno to gwarantuje, ale nie wiem czy wiesz, bo ja mówię od strony inwestowania, że nie dostaniesz kredytu na trusta. I to jest główny wyznacznik, że jeśli masz nieruchomość za gotówkę, tak, możesz ją sprzedać do trustu i trust będzie właścicielem. Przenieść ją do trusta. Tak Chyba stamp duty trzeba zapłacić tak samo jak przy przeniesieniu z osoby fizycznej na spółkę. Tak jak ja sprzedaję swoją nieruchomość rezydencką do spółki, to muszę zapłacić podatek. Tak, to stamp duty I tak samo jest z tego co wiem, przy trustach. Tylko, że właśnie, wiesz, od strony, jeśli masz swoją, nie wiem, dostałeś w spadku, czy kupiłeś nieruchomość za gotówkę, to ma sens, ale większość inwestorów używa kredytów, żeby maksymalizować tutaj, tam używać dźwigni, więc w praktyce mało to jest możliwe do użytku, no bo jeśli masz kredyt, no to nie masz możliwości przeniesienia na trust, więc to trochę traci sens. To trochę traci sens, tak. Jeżeli na przykład masz taką nieruchomość już ze spadku, którą dostałeś już wcześniej i ona nie jest na kredycie, tak, to o takim przypadku mówimy. No tak, tylko z drugiej strony
sorry, że ci przerwę, bo to ma sens, jeśli masz tą nieruchomość, ale z drugiej strony jako inwestor, jeśli dostałbym nieruchomość w spadku, wziąłbym na nią kredyt, wyciągnął z niej kapitał i kupił 10 innych, czy tam 5 nieruchomości się bardziej opłaca. z tego, więc z punktu widzenia inwestora to jest trochę taki strzał w kolano z mojej strony. Tak, bo to nie robisz jako inwestor Tak, tego nie trustu, robisz tylko bardziej jako ochronę majątku, tak. tak, I to tak. trochę inaczej się to traktuje. Więc to zależy, czy ktoś chce pomnażać Tak. kapitał i być inwestorem, Tak, czy tak. chce ktoś po prostu położyć, Spokojnie, okej, no. mam to, Na nikt mi tego tak, nie zabierze, właśnie. mogę teraz robić inne rzeczy To jest ta i to mi różnica. wystarczy. To jest ta właśnie różnica zasadnicza. Więc wiem, że ten temat, ten kanał ogląda większość inwestorów albo osoby, które są zainteresowane inwestowaniem, dlatego chciałem wyszczególnić ten temat, że to też nie jest dla wszystkich, że jeśli ktoś ma majątek i rzeczywiście nie potrzebuje więcej, to ma to sens, ale dla osób, które chcą inwestować, rozwijać się i cały czas pomnażać ten kapitał, to w tym przypadku może nie do końca, że tak powiem, dać im to, czego oczekują. No tak. Także tu poruszyliśmy ten temat, czy można mieć nieruchomości w traście. Można, ale muszą być za gotówkę. I teraz kolejne pytanie, czy trust musi być zarejestrowany w HMRC? Tak, zwłaszcza jeśli ma dochody, płaci podatki albo albo właśnie chcemy ten trust zalegalizować, czyli powinien być zarejestrowany. Trust sam w sobie nie tworzysz w Urzędzie Skarbowym, tylko najpierw trzeba właśnie przez tego prawnika stworzyć ten dokument Trust Deed i wtedy taki solicitor przygotowuje taki dokument. W takim dokumencie wskazuje się właśnie tego settlora, trustee czy beneficiary i majątek zostanie formalnie przeniesiony do trustu. Zwykle wymaga to właśnie uzupełnienia dokumentów w Land Registry. Później się zgłasza taki trust do HMRC pod takim urzędową nazwą Trust Registration Service, TRS. I po stworzeniu takiego trustu właśnie przez prawnika trzeba go zarejestrować w HMRC. Dostajesz numer Unique Reference Number, URN. Czy są jakieś opłaty urzędowe związane z tym? Właśnie nie ma żadnych opłat urzędowych. HMRC nie pobiera żadnych opłat. Rejestracja jest bezpłatna. Koszty się pojawiają ewentualnie stworzenia tego Trust Deed, czyli u prawnika. Jeżeli zakładasz taki trust u prawnika, no to zwykle to kosztuje między 5000 a 2000 funtów za stworzenie, w zależności jaki jest majątek. Jeżeli masz profesjonalnego trustee, no to też płacisz za takiego trustee. Jeżeli trust osiąga dochód, to wymaga corocznego rozliczenia podatkowego. Okej, i orientujesz się, jakie są koszta, żeby tak podsumować? Mówiłeś, założenie to jest między 2 a 5, a To później znaczy, utrzymanie? tak, no to już wtedy z księgowym, nie? Trzeba Indywidualnie zależy byłoby... od sytuacji Tak, od pewnie. sytuacji, ale no my Czym takie... większy majątek, tym większy koszt. Tak, my takie trusty jesteśmy w stanie założyć. Zakłada się przygotowuje się najpierw ten dokument z tym prawnikiem i z tym dokumentem trzeba udać się do księgowego i na podstawie tego księgowy później określa, jaka cena by była tak z założenia tego trustu, ale to z reguły jest, u nas to kosztuje 360 funtów, to jest już razem z VAT-em. To jest ta rejestracja w urzędzie. Natomiast można to samemu zrobić, ale no nie polecam, bo jak ktoś nie ma doświadczenia, to po prostu może łatwo popełnić błąd. Ta rejestracja zwykle trwa między 30 a 60 minut, więc to nie jest tam nic strasznego, nic trudnego. Ale jak księgowy ma doświadczenie, no to po prostu jest w stanie doradzić i zrobić to dobrze. No i wtedy prowadzenie takiego trustu to jest rozliczenie takiego trustu raz w roku. Okay. To też Jak jest spółka. koszt między 1000 a 2000 funtów rocznie. Jeżeli to jest mały trust z jedną nieruchomością, to nawet po 600, po 700 funtów można zrobić rocznie taki trust, tak rozliczyć go. Rozumiem. I ostatnie pytanie do tego tematu. Jakie są ryzyka? Do czego HMRC może się przyczepić? No głównie do tego, że na przykład jest trust źle zrobiony, źle skonstruowany i może służyć do ukrywania i uciekania od odpowiedzialności podatkowych. Wtedy revenue bardzo mocno sprawdza trusty,
bo często właśnie ludzie tam swoje majątki ukrywają i nie płacą podatków. To znaczy to narzędzie nie służy do tego, żeby nie płacić podatków. Tak? I nie jest to legalne narzędzie do tego, żeby tych podatków nie płacić. Natomiast przy podatku od spadku może być to właśnie wykorzystane do tego, żeby tego podatku tutaj w tym przypadku nie płacić. Jeżeli mamy dzieci jako beneficiary, czyli te osoby, które mogą korzystać z tego majątku, no to one mają też inne progi podatkowe, inne ulgi podatkowe i to też w ten sposób można optymalizować podatek. Natomiast jeżeli chodzi o unikanie opodatkowania, no to urzędy często to właśnie sprawdzają. Czyli na to trzeba zwrócić uwagę i na to trzeba uważać, żeby ten trust był dobrze skonstruowany i żeby to było zrobione przez prawnika, bo tak samemu to tego dokumentu się nie da zrobić. Trzeba do tego solicitora. Okej, super. Dzięki za wyjaśnienie na ten temat. Myślę, że tutaj do widzów możemy zadać pytanie, jeśli interesuje widzów ten temat bardziej, mogą dać znać w komentarzach i ewentualnie możemy nagrać kolejny odcinek, gdzie nagramy jakie są typy trustów, jak chronić portfel nieruchomości bardziej dogłębnie, bo teraz wiadomo, przez 20 minut to można tak z grubsza wspomnieć, trochę właśnie podstawowe rzeczy poruszyć, ale żeby nagrać dogłębszy temat, jeśli oczywiście dla Was będzie to interesujące, dajcie znać w komentarzach, jeśli zbierze się ilość komentarzy osób zainteresowanych, to nagramy, jeśli nie, to po prostu ten temat poruszymy. Także dzięki za poświęcony czas, jeśli widzisz w tym wartość, pamiętaj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i widzimy się na kolejnym odcinku. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć. Cześć.